Właśnie tak wygląda bajkowa kraina, o której wam wspominałem w poprzednim odcinku. Dzisiejszą noc znowu spędziliśmy w namiocie, lecz tym razem nie było to nigdzie na dziko, bo udało nam się porozmawiać z mieszkańcami po włosku i tym samym uzyskać pozwolenie, żeby rozbić się na prywatnej posesji. Rano szybko spakowaliśmy się, wzięliśmy plecaki z auta i ruszyliśmy zdobyć kolejny szczyt. Celem na dziś jest Seceda, góra dostępna dla każdego, bo można wjechać na nią kolejką lub wejść pieszo łatwą trasą. Jak się domyślacie, my wybraliśmy tradycyjną drogę, czyli na piechotę. Auto zostawiliśmy przy starcie kolejki Kohlraiser i podążając trasą wzdłuż wyciągu, ruszyliśmy na górę. Idąc na górę, nie ma jednej konkretnej trasy. Jest tu mnóstwo wydeptanych ścieżek, którymi możecie iść. Bujne łąki alpejskich kwiatów, chaty i schroniska mijane po drodze oraz widok ze szczytu na szpiczaste iglice grupy Odle, które zobaczycie potem, to właśnie te rzeczy tworzą tą bajkową krainę, która chętnie jest odwiedzana przez turystów i fotografów z całego świata. Dodatkowym plusem jest to, że na szczyt można dostać się kolejką lub łatwą trasą, która nie ma żadnych trudności i jest do przejścia dla każdego górskiego amatora, a nawet i kanapowca. W tym miejscu znajduje się drugi wyciąg, którym dostaniecie się już prawie na szczyt Secedy. Po ciężkim dniu i wczorajszej wyprawie na najwyższy szczyt Dolomitów, Punta Penię, ta trasa jest naprawdę super opcją na lżejszy, ale bardzo widokowy wypad. Jeśli zaczynacie górską przygodę, jesteście z dziećmi, z pieskiem lub po prostu chcecie znaleźć się w tej bajkowej krainie, to naprawdę polecam tu przyjechać. Idąc możemy podziwiać poszarpane szczyty,
iglice odle, o których wcześniej Wam wspominałem. Dochodzimy do schroniska Rifugio Seceda. Zanim udamy się na szczyt, najpierw pójdziemy na kilka punktów widokowych, znajdujących się po jego lewej stronie. Idziemy w stronę kolejnego punktu widokowego. Znajduje się na nim kamerka, z której obraz jest transmitowany na internecie, więc warto się uśmiechnąć i ładnie pomachać. Po dotarciu do tej łąki z przepięknym widokiem postanawiamy zrobić sobie przerwę i popatrzeć na krajobrazy dookoła. Szczególną uwagę przyciągają szpiczaste iglice odle, na które patrząc rozmarzyłem się, że się na nie wspinam. W sumie to nie rozmarzyłem, tylko dopisałem to do mojego planu, który zrealizuję przy kolejnej wizycie we włoskich Dolomitach. Wracając do grupy odle, ich nazwa pochodzi z języka ladyńskiego, gdzie odle oznacza igły i takie właśnie są te szczyty. Docieramy na szczyt. Seceda położona jest na wysokości 2519 metrów w regionie Val Gardena. Jest on słynny głównie jako ośrodek narciarski, ale i latem jest tu sporo turystów, co sami zresztą możecie zobaczyć.
to believe. Hold me, lead me, catch me. Want you to dream. I want you to dream. I want you to dream. Docieramy do punktu widokowego, który został zbudowany w 2007 roku. Jest to idealne miejsce do podziwiania zapierającej dech w piersiach panoramy. Co więcej, jeśli Wam się spodoba jakiś szczyt, możecie z tej metalowej tablicy po kształcie góry odczytać, jak on się nazywa i jaką ma wysokość. Idąc nad przepaścią, świetnie idzie podziwiać poszarpane iglice Odle. Widok z tego miejsca jest tak piękny, że często na konkursach fotograficznych można zobaczyć zdjęcia z Secedy. Nawet firma Sony kiedyś wykorzystała kilka zdjęć tego pięknego krajobrazu podczas swojej prezentacji nowego telewizora. To jest ostatni punkt widokowy podczas naszej dzisiejszej trasy na Secedę. Powoli zaczynamy schodzić w dół i kierujemy się w stronę auta.
Przechodząc obok schroniska, liczę na to, że uda mi się kupić magnes. Niestety jest to już trzecie schronisko, w którym nie idzie go dostać. Do auta została nam już ostatnia prosta, ale to jeszcze nie koniec dzisiejszej wędrówki. Ruszamy na miasto zrobić szybkie zakupy i pokupić pamiątki, by następnie udać się w stronę Gardena Pass. Docieramy na przełęcz Gardena Pass. Znajduje się ona na wysokości 2121 metrów. Jest to świetne miejsce dla turystów, motocyklistów, rowerzystów, górołazów lub osób, które po prostu lubią ładne widoki. Niestety jest to ostatni dzień naszego wypadu do Włoszech i czas wracać do domu. Chcę Wam bardzo podziękować za tak pozytywny odbiór i reakcję na tą serię o włoskich Dolomitach. Na pewno wpadną jeszcze kolejne odcinki przy okazji następnego wypadu do Włoszech. A tymczasem zapraszam Was do obejrzenia nowych serii, o których usłyszycie w następnych odcinkach. Będzie się działo, bo pomysłów jest naprawdę sporo i są szalone.